W internecie wszyscy mówią o narcyzach. Widzimy filmiki o toksycznych ex, memy, krótkie definicje, rady typu jeśli masz narcyza w życiu, uciekaj. I przez to możemy mieć wrażenie, że temat jest prosty, wręcz oczywisty. Ale najważniejsze pytanie brzmi, skąd właściwie bierze się osobowość narcystyczna? Nie ta uproszczona z mediów społecznościowych, tylko ta opisywana w psychologii i obserwowana w gabinetach terapeutycznych. Dziś spojrzymy na narcyzm z perspektywy psychoterapii, ale w sposób jasny i zrozumiały, bez niepotrzebnego akademickiego żargonu. Chcę pokazać Ci to, co naprawdę stoi za narcystycznymi zachowaniami, zanim staną się tym, co widzimy na zewnątrz. Arogancją, brakiem empatii, wiecznym głodem uwagi. Na początku warto przypomnieć sobie, czym właściwie jest narcystyczne zaburzenie osobowości. W psychologii opisujemy je jako wzorzec funkcjonowania, w którym człowiek ma głęboko zakorzenione przekonanie o swojej wyjątkowości, rości sobie prawo do specjalnego traktowania, fantazjuje o nieograniczonym sukcesie. Często wykorzystywuje innych, nie potrafi wczuć się w perspektywę drugiego człowieka i reaguje ogromną złością, gdy ktoś podważy jego obraz siebie. To, co jest jednak najważniejsze i o czym mało mówi internet, to fakt, że narcyzm nie rodzi się z próżności. On ma swoją historię i swoje źródła. Często przywołuje się mit o narcyzie, który zakochał się we własnym odbiciu tak bardzo, że stracił kontakt z rzeczywistością. I to faktycznie jest świetna metafora. Narcystyczna osobowość żyje w świecie, w którym uznanie i podziw są jak tlen, ale współczesna psychologia sięga znacznie głębiej. Pierwszym, który opisał narcyzm, był Sigmund Freud. Zauważył on, że każde dziecko przechodzi naturalny etap skupienia na sobie. I to jest normalne. Problem zaczyna się wtedy, gdy w dorosłości człowiek odwraca emocjonalną energię od świata i kieruje ją tylko na siebie, jakby zamykając się w twierdzy, żeby nie czuć lęku, wstydu czy odrzucenia. To właśnie Freud nazwał narcyzmem wtórnym. Na tym fundamencie powstały później dwie ważne psychodynamiczne teorie – Kochuta i Kernberga. Kochut patrzył na narcyzm jak na reakcję na brak emocjonalnej opieki. Twierdził, że jeśli w dzieciństwie zabraknie empatii, wsparcia, uwagi i bezpiecznych granic, dziecko nie zbuduje stabilnego poczucia własnej wartości. Zamiast tego stworzy coś w rodzaju wielkościowej skorupy, która ma przykryć głębokie poczucie pustki. Takie osoby na zewnątrz mogą być błyskotliwe i pewne siebie, a wewnątrz niezwykle kruche. W terapii według Kochuta to właśnie terapeuta staje się kimś w rodzaju zdrowego lustra. Osoby, na której można się oprzeć i nauczyć tego, czego zabrakło w dzieciństwie. Stabilnego, bezpiecznego ja. Z kolei Kernberg zwracał uwagę na coś innego – brak integracji emocji. Jeśli rodzice są raz idealizujący, raz krytyczni, raz bliscy, a raz odrzucający, dziecko nie uczy się, że można być kochanym mimo wad. Zaczyna wierzyć, że miłość dostaje się tylko za wyjątkowość. I tak rodzi się wewnętrzny przymus bycia kimś ponad innych. Kernberg opisał też charakterystyczne dla narcyzmu mechanizmy obronne – idealizację i dewaluację. Najpierw ktoś jest najwspanialszy na świecie, a chwilę później całkowicie bezwartościowy. To właśnie to zjawisko stoi za tym, co w social media nazywa się love bombingiem. Intensywne uwielbienie na początku, a potem przepaść, cisza, chłód albo złość. Potem pojawia się perspektywa terapii poznawczo-behawioralnej, która tłumaczy narcyzm jako strategię przetrwania. Dziecko, które było kochane tylko wtedy, gdy było najlepsze, albo które ciągle słyszało, że przesadza, że jest za wrażliwe, że nie powinno czegoś czuć. Może dorosnąć z przekonaniem, że prawdziwe ja jest niewystarczające. A skoro jest niewystarczające, trzeba je zastąpić wersją idealną.
dominującą, nietykalną. To dlatego osoby narcystyczne często zachowują się tak, jakby były ponad innymi, bo w głębi wierzą, że bez tej fasady nie zasługują na miłość. I wreszcie dochodzimy do terapii schematów, która łączy wszystkie te podejścia. Tutaj patrzy się na człowieka przez pryzmat niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa, potrzeby bezpieczeństwa, opieki, granic, zabawy, ekspresji emocji. Gdy te potrzeby nie są realizowane, powstają schematy, bolesne przekonania o sobie i świecie oraz strategie, które mają chronić przed cierpieniem. W osobowości narcystycznej często pod tą twardą powierzchnią kryje się zranione dziecko. Przestraszone, zawstydzone, przekonane, że musi być idealne, żeby ktoś je zauważył. Narcyzm jest w pewnym sensie zbroją. Terapia schematów pomaga tę zbroję zdjąć. Powoli, bezpiecznie, krok po kroku i zbudować zdrowe, stabilne poczucie siebie. I to jest właśnie to, czego nie widać w memach i krótkich filmikach. Narcyzm to nie tylko toksyczne zachowania, to historia wewnętrznego braku, bólu i mechanizmów, które kiedyś miały chronić. A im lepiej to rozumiemy, tym łatwiej nam chronić siebie w relacjach. Ale też, jeśli to możliwe, spojrzeć na to zaburzenie z większą świadomością i wiedzą. Jeśli ten odcinek pomógł Ci spojrzeć na narcyzm głębiej niż tylko przez pryzmat social mediów, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów o psychologii, traumie i relacjach. I napisz w komentarzu, co najbardziej Cię zaciekawiło albo jaki temat o osobowości chcesz w następnych filmach. Dziękuję za wysłuchanie i za wspólnie spędzony czas.